Siemanko, jesteśmy w miejscowości Atirau w Kazachstanie. Miejscowość jest przepiękna, już Ci pokazuję, jak to wygląda. To nowy etap podróży, Kazachstan. Przylecieliśmy do miasta, którego nazwy nie mogę wymienić, bo naprawdę połamać można język. No i ogarniemy się tutaj, zobaczymy jak będzie i ruszamy dalej w stronę Uzbekistanu. Kolejny kraj na naszej trasie, do przejechania w Kazachstanie 700 km. Jesteśmy w autobusie na lotnisku Atirau, tak się to miasto nazywa. Znajdziesz autobus numer 30 albo numer 4. Do samego centrum zawiozą Cię za 150 tenge. Pierwsze chwile w Kazachstanie. Zobacz, jak wyglądają budynki. Wygląda to naprawdę bardzo nowocześnie. Nie mówimy tutaj o stolicy, tylko o małym mieście. Ty, no zobacz, jaki nowoczesny kraj, jakie nowoczesne miasto. Tutaj architektura jest naprawdę świetna. I gdzie nie jedziemy, to piękne, zadbane domy, czysto. No, podoba mi się Kazachstan. A stanowka biblioteka, zobacz jaka biblioteka tutaj wypasiona. To jest w ogóle miasto zbudowane na ropie naftowej. I zobacz, tu jest jakaś wyższa szkoła związana z petrochemią. Spójrz jak to wygląda. Tutaj jest czyściej i ładniej niż w Polsce. Przynajmniej tak widzę. Tutaj jeszcze remontują. Ale miejsca, które mijaliśmy, no bardzo zadbane, zero śmieci. Ślicznie. Widać, że w tym mieście chyba będzie ludziom się żyło dobrze. Wszystko to będziemy Ci pokazywać i relacjonować. Sam jestem pod wrażeniem, bo jestem tutaj pierwszy raz. Czekamy na naszego hosta couchsurfingu i to będą pierwsze próby couchsurfingowania. Też dam Ci informację, jak to działa, ponieważ nigdy jeszcze wcześniej z tego nie korzystałem. Zobacz na tą infrastrukturę, zobacz na tę ulicę i zobacz na te budynki. Tu jest bardzo bogato, ale przede tym wszystkim to jest bardzo, bardzo czysto. Nie wiem, czy wynika to z tego, że to miasto jest zbudowane na ropie naftowej i oni tutaj mają niesamowite zasoby i wydobycie ropy. To jest właściwie centrum petrochemii w Kazachstanie, a Kazachstan, jak wiesz, słynie z tego, że mają bardzo dużo minerałów, bardzo dużo ropy i właśnie tutaj się to wydobywa. Być może dlatego to miasto wygląda tak bogato, ale cała droga od lotniska aż do samego centrum, bo jesteśmy w samym centrum, to były nowoczesne budynki, czyste, nowoczesne ulice i wszystko wyglądało naprawdę świetnie. I zobacz jeszcze to, co jest fajne w Kazachstanie, ponieważ oni mają potężne połacie terenu. Zdaje się, że chyba 7 razy większa powierzchnia od powierzchni Polski, muszę to sprawdzić. Spójrz, jakie te place są olbrzymie, tak samo ulice. Tu nie ma w ogóle korków, ponieważ wszędzie jest bardzo dużo miejsca, nie ma takiego ścisku jak w naszych polskich czy europejskich generalnie miastach. Więc oni tutaj budują infrastrukturę już planując tą urbanistykę tak, żeby później nie było korków. Tu są gigantyczne przestrzenie i to jest naprawdę fajne, bardzo przyjemne i daje taki luz. Więc będziemy to miasto zwiedzać, myślę, że 2 dni albo 1 i ruszamy dalej w stronę Uzbekistanu. W Kazachstanie z naszym hostem o imieniu Jax, co jest skrótem od Jaxuluk. No i wiezie nas. Привет! Привет всем полякам! Cześć wszystkim Polakom. To ja буду переводить, если хочешь что-то побольше сказать. Привет полякам! Приезжайте в Казахстан, в Атырау. Встретим, угостим, напоим.
Покормим вас. Da. Pogulajem po gороду. Oni są bardzo gościnni, on powiedział, zaprasza wszystkich oczywiście do Kazachstanu, do tego pięknego miasta. To piękne miasto jest dlatego takie piękne, bo jest bogate, ponieważ oni mają tutaj ropę naftową. I on mówi, że napoimy, ugościmy, nakarmimy, pokażemy miasto, co on właśnie teraz nam robi. Słuchaj, jesteśmy nad brzegiem rzeki Ural, na Uralu, czyli jesteśmy dokładnie na granicy Europy i Azji. Tu, gdzie ja teraz stoję, to jest Europa, a z drugiej strony, tam gdzie oni poszli, po drugiej stronie rzeki jest już Azja i zaraz pójdziemy na ten most i go normalnie weźmiemy i przekroczymy. Czyli pójdziemy z Europy do Azji. No i w ogóle zobaczcie, jak tutaj wszystko jest pięknie zadbane. Ciśniemy do Azji, a później szybciuteńko wracamy do Europy, bo tam zostawiliśmy samochód. Teraz jesteśmy na części europejskiej, a za chwilę będziemy na części azjatyckiej. Właściwie będziemy już w Azji, jak przejdziemy ten most. Przypominam, rzeka Ural. Tutaj idą budowy, budują ogromne ilości domów i to miasto się niesamowicie rozwija. Chińczycy, Rosjanie, Amerykanie ładują tu pieniądze, ładują technologię, wydobywają ropę na masową skalę, eksportują Kazachowie tą ropę po całym świecie i wszyscy, okazuje się, jakoś mogą żyć, robić biznes i się dogadywać. I to jest świetne. I tutaj te rafinerie, one są około 80 km za miastem, ale tam widzisz jedną jedyną, która jest w mieście jeszcze. Ze starych czasów oczywiście została i dalej wydobywają i przerabiają. A tak wygląda ten most, tak wygląda to miasto. Jeden wielki plac budowy, wszystko się rozwija. Idzie niesamowita ilość inwestycji i pieniędzy w rozwijanie infrastruktury. A miasto jest czyściuteńkie. Ani jednego śmiecia nie widziałem, wyobrażasz to sobie? Jest czysto i to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze kultura ludzi, oni wiedzą, że nie należy śmiecić. I w ogóle są jacyś tacy bardzo poukładani, grzeczni, mili, tacy fajni. Druga rzecz to taka, że oni tu bardzo sprzątają i dbają o to, żeby było czysto i ładnie. Fajnie się tutaj żyje i on generalnie jest bardzo zadowolony z tego, że jest Kazachem, że mieszka w takim fajnym kraju, gdzie generalnie jest po prostu bardzo fajnie. Zobacz, nie? Można? Można. No i fajnie się tu z miejscowymi rozmawia. Ci Kazachowie, których tutaj spotkaliśmy do tej pory, bardzo przyjaźni, bardzo mili. W autobusie wszyscy z nami pogadali, było świetnie. Tam jest Rosja i tam jest Azja. Tam jest Turkmenistan, Uzbekistan i góry, tam gdzie jest Rosja, tam są góry Uralu oczywiście. Czyli my będziemy cisnąć tam, na południe. A teraz właściwie jesteśmy pośrodku rzeki, już przeszliśmy, więc już jesteśmy po drugiej stronie, czyli po stronie azjatyckiej. Czyli jesteśmy teraz już w Azji. A samochód zostawiliśmy znowu w Europie. Więc zaraz wracamy do Europy. No i powiem szczerze, robi to niesamowite wrażenie. Same miasto, ludzie, spotkaliśmy tu tak miłych, tak sympatycznych ludzi. Wszyscy nas pytają, skąd jesteśmy, Polska, super. I generalnie Polska im się fajnie i Polacy kojarzą, więc to też jest miłe i sympatyczne. Zobaczymy, jak będzie w następnych krajach, ale myślę, że też będzie pozytywnie. No i tak to tutaj wygląda. Rybacy mogą sobie łowić ryby bez żadnej karty wędkarskiej, bez żadnych opłat. Dokładnie o to wypytaliśmy. Są tylko ograniczenia, że nikt nie może łowić, jak ryby mają tarło, zdaje się. I wtedy jakby przez jakiś czas nie można. Ale tak to można. Masz wędkę, jesteś wędkarzem, możesz łowić. Nie musisz mieć żadnego pozwolenia ani nic. Generalnie żyją sobie tutaj tak dosyć luźno, swobodnie i fajnie. Tak wygląda ten most. Jestem już w Azji. W ogóle całkiem sympatyczny ten nasz host i no jak na razie pierwsze wrażenia związane z couchsurfingiem super. Gość obwozi nas po mieście, pokazuje nam wszystko, jest świetnie. Pierwszy raz w życiu jestem nad rzeką Ural. Byłem nad różnymi rosyjskimi rzekami, ale nad Uralem jeszcze nie byłem. Bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Okazuje się, że nie ma przypadków i ten Azerbejdżan nie był nam pisany. Mieliśmy przyjechać do Kazachstanu i stąd rozpocząć naszą podróż. I on mówi, że sporo podróżników tutaj tak zaczyna i to jest bardzo popularne. Dzisiaj spotkaliśmy tego Włocha, który robi tą trasę. Mówi, że niedawno było dwoje Francuzów, którzy dokładnie tą samą trasę, co my robią, więc okazuje się, że to jest bardzo popularna trasa. Będziemy Ci ją pokazywać i przecierać szlaki. A to, co tutaj widzisz przed nami, za tym murem, to jest miasto w mieście, amerykańskie miasto w mieście,
gdzie Amerykanie, którzy pracują w tej fabryce, bo tutaj jest amerykańska technologia wydobywania ropy, już 30 lat, da? Да. 30 lat już. Zbudowali sobie zamkniętą taką strefę, enklawę, gdzie nie mają wstępu w ogóle miejscowi, tylko oni, jest tam ochrona i tak dalej. No i oni wszyscy pracują właśnie w tej firmie, która wydobywa tutaj ropę z rafinerii. I oczywiście płacą bardzo dobrze, więc Kazachowie bardzo chcieliby tutaj pracować. Ochrona, kamery, zakaz wstępu dla miejscowych. To oni tam mają wszystko, kina, restauracje, siłownie, różne takie rzeczy. Cała infrastruktura. Pamiętasz, w Afryce było tak, że Chińczycy budowali właśnie swoje miasteczka, no i tutaj Amerykanie je zbudowali. Tylko 30 lat temu. A my jedziemy teraz do meczetu i to będzie bardzo ciekawe. Время намаз. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Tu jesteśmy pod meczetem. Przed chwilą byliśmy tam myć się, gdzie mężczyźni się obmywają. Nie nagrywałem, bo to trochę chyba nie w porządku by było. Natomiast po pierwsze, gorąca podłoga, chodzisz, ściągasz buty. Później są takie siedziska, gdzie się siedzi i się ludzie myją. Przed każdym siedziskiem dokładna rozpiska ze zdjęciami i obrazkami i wyjaśnieniami, jak należy się obmywać prawidłowo, tak żeby to było zgodnie ze sztuką Koranu. I teraz oni chodzą do meczetu 5 razy dziennie. Ostatnie wejście jest o 10 wieczorem, więc chodzą się 5 razy dziennie modlić i oczywiście przed tymi modlitwami zawsze są robione rytuały obmywania. Tutaj, tak jak widzisz, te wzory, tak narysowane, są po to, żeby ludzie siedzieli zwróceni w stronę Mekki, żeby wiedzieli. Widzisz, wszyscy są skierowani w stronę Mekki, czyli tam. I też w hotelach, nie wiem jak w Kazachstanie, zaraz go zapytam, ale w islamskich krajach są znaczniki, gdzie jest Mekka. I tam należy kierować wszystkie swoje modły. No i tak się siedzi. A w ogóle Kazachstan to bardzo liberalny kraj i oni mają bardzo liberalne zasady, jeżeli chodzi o islam. Więc wielu jest niepraktykujących, wielu pije alkohol, wielu je wieprzowinę. Czyli wszystkie te 3 rzeczy, które są bezwzględnie zakazane. Bekbołat to jest gość, który gościł u siebie ponad 200 podróżników, wszystkich na couchsurfingu. Jest tutaj chyba najbardziej znany w tym mieście, jeżeli chodzi o couchsurfing. 40 krajów. To możesz sobie wyobrazić, ilu on ma przyjaciół i znajomych na całym świecie. Więc opowiada nam tutaj o tym i o swoich planach podróżniczych. Fajna sprawa, świetna znajomość, bardzo się cieszymy. No, pierwsze moje doświadczenia z couchsurfingiem i jestem zauroczony, zachwycony. Меня зовут Бекболат, я с города Атырау, Казахстан, это запад Казахстана. Я люблю путешествовать, люблю принимать людей по каучсерфингу. Здесь мои гости с Польши приехали сегодня на ровном месте. Очень рад принимать. Приезжайте в Казахстан, добро пожаловать. Мы очень дружелюбный, гостеприимный народ. Мы любим гостей, у нас это в традициях. Приезжайте, путешествуйте. У нас очень большая страна. Даже не охватить словами. Можно посмотреть весь Казахстан. Путешествуйте, узнавайте новые традиции. Добро пожаловать в Казахстан. Spasiba большое. W dużym skrócie on zaprasza do Kazachstanu. Kazachstan to rzeczywiście kraj, który ma mniej więcej 7 razy większą powierzchnię niż powierzchnia Polski. Ogromny. I rzeczywiście Kazachowie są
Bardzo, bardzo przyjaźni, bardzo gościnni, fantastyczni ludzie i atmosfera tutaj jest niesamowita. Dzisiaj chodziliśmy po mieście, spotykaliśmy samych fajnych ludzi. Wszyscy nas zagadywali, wypytywali, rozmawialiśmy, było niesamowicie. Sazanda. Jemy tutaj, nas ugaszczają, pięknie. To są narodowe potrawy. Dzisiaj mamy dzień ryby. Świetny dom, świetna atmosfera, fajni ludzie. A tam z tyłu jest mapa, na której on zaznacza kraje, w których był. On nie był w zbyt wielu krajach, ale za to gościł gości z wielu krajów. I ma taki plan, żeby jednak zwiedzać i dalej jeździć. Jak tylko dzieci podrosną, mówi, że rusza w świat. Zobacz, on teraz otwiera przy kraniu już od minuty kumys, czyli sfermentowane kobyle mleko. Jest jeszcze... Da, ja znаю, всю kuchnię zalejesz. I jest jeszcze wersja z fermentowanym mlekiem wielbłądzim, ale my będziemy pili kobyle mleko. No i cóż ja mogę powiedzieć o tym, poza tym, że miałem po tym niewiarygodne rozwolnienie, więc będę bardzo, bardzo ostrożny. No i to zawiera oczywiście minimalną ilość alkoholu, ale dosłownie minimalną, to taką symboliczną. Jest to sfermentowane, jest to bardzo mocne, bardzo intensywne, specyficzny smak, specyficzny zapach. Wszystko jest bardzo, bardzo egzotyczne, tak powiem. U nas tego nie ma, nikt tego nie zna. Jak jesteś w Kazachstanie, albo w Kirgizji, albo właśnie w tych krajach centralnej Azji, to kumys będziesz pić notorycznie. Tylko do niego trzeba się przyzwyczajać powoli. No i coś fajne i ciekawe to jest to, że odwiedzają go najróżniejsi ciekawi podróżnicy. I ja go pytam, jaki był najbardziej dziwny typ, który go odwiedził, albo jakiś taki nietypowy podróżnik. Było dwóch. Jeden był z Azerbejdżanu, który szedł na piechotę i unikał autostopów podwózek i szedł polami i tak dalej. Raz w tygodniu kupował sobie jedzenie za budżet za $2, głównie ryż, gotował sam, przygotowywał, robił z tego porcje i jadł po drodze, później przez cały tydzień. Więc za $2 tygodniowo ten chłop podróżował i spał w różnych dziwnych miejscach, między innymi u niego też w domu. Natomiast drugi był jeszcze ciekawszy, to rosyjski podróżnik, który przejechał całą Rosję, zjeździł wzdłuż i wszerz na ekstremalnie niskim budżecie, ale on mówi, że on po śmietnikach chodził, zbierał jedzenie, wyciągał z McDonaldów, z jakichś tam innych kubów i tym się żywił, bo w ogóle nie miał pieniędzy. Podróżował w ogóle bez pieniędzy i my tutaj też poznajemy ten couchsurfing, dowiadujemy się jak to działa i to jest tak, że no są jakieś tam zasady. O, wjeżdża kumys. Zobacz, jakie to jest spienione. Это мой стакан. Да, а мне, пожалуйста, где-то половину этой порции или даже еще меньше. Хорошо? O, Mi na początek połowę. da. Jak to się wylało, zobacz, jakie to jest spienione. To jest niesamowite. No i fajne jest to, że on ma tak gigantyczne doświadczenie, bo on już 9 lat przyjmuje gości na couchsurfingu, więc tam opowiedział, jakie są zasady. Zasady są takie, wpadasz, generalnie jest to bezpłatne i taka jest podstawowa zasada. Wpadasz z jakimś małym prezentem, myśmy przynieśli akurat baklawę, bo Wiesiek o tym pomyślał, ja na to nie wpadłem. I pokroiliśmy ją i to jakby zabezpiecza temat i on jest bardzo szczęśliwy, zadowolony. Rodzina zjadła, dzieci pojadły, wszyscy zadowoleni, czyli jakiś właśnie spasiba, brat. O! I to generalnie ogarnia tematy. A ja poprosiłem go, żeby dał mi pół porcji. Czyli to jest no nawet mniej niż pół kubka i bardzo dobrze. Bo ja z kumysem mam doświadczenia takie jakie mam. Ale lubię, natomiast... O! Może z tym będzie inaczej. Będzie inaczej. Pijemy. Także Kazachstan ja osobiście rekomenduję. Ja już w Kazachstanie bywałem wcześniej, ale nigdy nie byłem w zachodnim Kazachstanie. I ten zachodni Kazachstan zrobił na mnie niewiarygodne wrażenie. Ludzie, gościnność, uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi, no i piękne, czyste miasto, bardzo nowoczesne, fantastyczne, także zapraszam. Latają tutaj tanie samoloty. Kutaisi, masz przelot za grosze, a do Kutaisi możesz się z Polski również dostać za grosze, także jest to daleko, patrząc na mapę, ale dosyć tanio i zdecydowanie warto przyjechać, oczywiście latem, bo w zimie jest tu chłodno.